Patrzeć na korzenie i poprzycinać wszelkie takie zagięte, uszkodzone. Nie możemy zrobić czegoś takiego, że wsadzimy roślinkę i będziemy mieli korzonki tak. I każdą warstwę jakby wpuszczamy między korzenie. Witam. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, jak się sadzi, tu na przykładzie porzeczki szczepionej na pniu z gołym korzeniem. Co istotne, jeżeli chodzi o rośliny z gołym korzeniem, to musimy popatrzeć na korzenie i poprzycinać wszelkie takie zagięte, uszkodzone, takie, które będą nam kiepsko rosły. Mniej więcej, żeby ta bryła korzeniowa była taka zwarta, bo te korzenie i tak nam zaschną w glebie, nie ma sensu ich trzymać. Zostawiamy silne korzenie. Takie będziemy sadzić. Wybierzmy sobie odpowiednie miejsce. Akurat u mnie tutaj jest tym miejscem górka, na którą była składowana trawa z koszenia. I to już jest przekompostowane i na dobrą sprawę w tym momencie jest to sadzenie w kompoście. Czyli omija nas sprawa jakby dodawania ziemi z worka. Jeżeli natomiast mamy sadzenie w ziemię ciężką, gliniastą czy piaszczystą, to zalecam zasypywać już takie korzenie ziemią odpowiednią dla roślin, w tym wypadku akurat uniwersalną, ziemią z worka. Ta rodzima dopiero będzie później przydatna w momencie, kiedy roślinka przyrośnie korzeniami do gleby. Natomiast jeżeli mamy takie stanowisko jak u mnie, czyli miejsce, gdzie składowaliśmy jakieś odpadki roślinne typu trawa, liście i to już wszystko jest przekompostowane, to roślina ma praktycznie wszystko do życia, najlepsze co może być. I teraz, żeby posadzić taką roślinkę z gołym korzeniem, kopiemy dół. Ten dół powinien być taki, że nam się ta roślinka spokojnie zmieści i co ważniejsze, żadne korzenie nie będą podwinięte do góry. Czyli nie możemy zrobić czegoś takiego, że wsadzimy roślinkę i będziemy mieli korzonki tak, tylko muszą być wszystkie naturalnie tak jak rosły. I co robimy na początku? Po wykopaniu dołu rozpulchniamy sobie troszkę glebę. W moim wypadku użyję odrobinę obornika granulowanego. Można dodać osmokotę jako długo rozpuszczający się. Nie zalecałabym przy sadzeniu dawać nawozów szybko rozpuszczalnych. Albo naturalne właśnie tak jak obornik, albo długo rozpuszczalne jak osmokotę. Troszkę sobie sypiemy na dno. Niewiele, bo tutaj akurat tak jak już mówiłam, mamy ziemię pokompostową. Wymieszać to z ziemią rodzimą. Usypujemy lekkie wzniesienie, żeby ładnie nam się korzenie rozłożyły i sadzimy roślinkę. Staramy się ją tak posadzić, żebyśmy mieli ładnie pionowo do góry pęd. Jest to dość ważne w późniejszym okresie. I zasypujemy. Rozbijamy takie bryły, nie zostawiamy takich brył. Jak sypiemy z ziemią z worków, to nie ma takiego problemu, ale jak sypiemy taką ziemię, to rozsypmy to. Przysypujemy i każdą warstwę jakby wpuszczamy między korzenie. Czyli przysypując roślinę, leciutko całością poruszamy, żeby ziemia se opadła w głąb korzeni i ubijamy delikatnie, warstwę po warstwie. Nie robimy tego za mocno, szczególnie jak ziemia jest mokra, żeby nie zdusić za bardzo korzeni. I kolejna warstwa i znowu lekkie poruszenie. Oczywiście można to robić przy pomocy łopaty. Ja tutaj tak pokazuję
ręcznie, żeby naprawdę było dobrze widać, co i jak robimy. I znowu poruszamy, ułożymy ziemię i wierzch zasypujemy znowu zasypaliśmy trochę, poruszajmy tą ziemią, ubijmy warstwę lekko. I pozostałą część i sadząc tak jak ja tutaj sadzę wśród traw, proszę wziąć pod uwagę, że ta roślina nie może w trawie rosnąć, tylko musimy jej przygotować stanowisko, gdzie tej trawy nie będzie. Jak nam się nagarnęły jakieś pędy, to też warto to usunąć. I na koniec przyciskamy całość, ale nie przy samym pniu, tylko robimy to na obwodzie naszego dołka. Czyli przygniatamy roślinę dość mocno w tym miejscu. Możemy jeszcze, jak nam ziemia się trochę uklapła, nagarnąć jeszcze trochę ziemi. I w ten sposób mamy prawidłowo posadzony krzew. Dziękujemy za obejrzenie kolorowego ogrodu TV. Dziękuję i zapraszamy na internetowy kolorowy sklep ogrodniczy. Kolorowy ogród, kolorowy ogród, kolorowy ogród. Mój kolorowy ogród pełen barw, paranoja, borówka, prywatny bazar, lawenda, magnolia, oszcza i hortensja. Jakże zdrowa moja ogrodowa obsesja. Darmowa wysyłka szybka jak błyskawica. Jest łatwy zwrot, więc kuję bez ryzyka. Są bezpiecznie zapakowane rośliny. Jutro mój wymarzony ogród ma urodziny. Mój kolorowy ogród ma urodziny. Mój kolorowy ogród pełen barw, paranoja, borówka, prywatny bazar, lawenda, magnolia, oszcza i hortensja. Jakże zdrowa moja ogrodowa obsesja. Kolorowy ogród ma urodziny. Mój kolorowy ogród pełen barw, paranoja, borówka, prywatny bazar, lawenda, magnolia, oszcza i hortensja. Jakże zdrowa moja